Lekcja pod tytułem Dwusieczna kąta i konstrukcje różnych kątów. Za konstrukcję zabierzemy się, jak już będziemy umieli robić dwusieczną. Co to takiego dwusieczna? Oto mamy kąt. Dwusieczna dzieli ten kąt dokładnie na połowę, na dwa o połowę mniejsze kąty. Jak to robimy? Za pomocą cyrkla. Mam kąt, biorę cyrkiel, wbijam ostrą tą końcówką w wierzchołek kąta. Następnie rozchylam cyrkiel na pewną dowolną rozwartość. Może być tyle, ile tylko chcesz, no byle bez przesady, nie za dużo. No powiedzmy tyle. Teraz przygotuję sobie, już jestem gotów, przytrzymując cyrkiel, tak żeby nie wypadł nam z tego miejsca, gdzie wbiliśmy, kreślimy łuk. Taki łuk, który przetnie oba ramiona naszego kąta. No to kreślę. Oczywiście ja to robię od ręki. Ty to ładnie zrobisz i już gotowe. Teraz bardzo ważna rzecz. Nie zmieniamy rozwartości cyrkla. Czyli blokujemy rozwartość cyrkla. I co robimy? Wbijamy w pierwsze miejsce przecięcia naszego kąta z łukiem. O tak to sobie wbiję. Czyli tutaj. I ołóweczkiem tym z drugiej strony kreślimy łuk. Znowu. No to kreślę. Ciach. Teraz, nadal nie zmieniając rozwartości, wbijamy w drugie miejsce przecięcia, czyli tu. I teraz kreślimy w tą stronę łuk. Już kreślę. No, muszę to tak jakoś zrobić, żeby porządnie mi wyszło. Ciach. No, nie wyszło mi jeszcze raz. Pamiętaj, ja to robię odręcznie, więc powiedzmy coś takiego. Ciach. Dobrze. Czy tak średnio dobrze, ty to zrobisz oczywiście lepiej. Pamiętaj, ja nie mam cyrkla, tylko rysunek, więc robię to tak naprawdę na chybił trafił. I teraz łączymy, to jest ważne, wierzchołek kąta z punktem przecięcia tych dwóch łuków. Proszę bardzo, łączę. I w ten sposób narysowaliśmy dwusieczną. I teraz ten kąt i ten kąt są równe. Są równe połowie kąta tego, z którego żeśmy zaczęli. Zaczęliśmy z tego kąta, to jest kąt alfa, ten duży, a każdy z tych małych to jest dokładnie alfa podzielić na 2. Alfa podzielić na 2. W ten prosty sposób dzieli się kąt tą półprostą zwaną dwusieczną, to jest dwusieczna, na połowy. Tak możesz podzielić dowolny kąt na połowy. Skoro już umiemy rysować dwusieczną kąta, no to teraz przejdziemy do drugiej części, nauczymy się konstruować różne kąty. Najpierw taki zestaw kątów. 90 stopni, 45, 22,5. Jak skonstruować kąt 90 stopni? To jest kąt prosty. Więc tak naprawdę kąt prosty, jak konstruujemy, a cofnij się do wiedzy z 5. klasy, możesz otworzyć odpowiednią lekcję na ten temat. Jest taka lekcja nagrana, gdzie konstruuje się dwie proste prostopadłe. Ja to zrobię od razu od ręki, nie będę przypominać tej konstrukcji, bo taką lekcję nagrałem, więc możesz je wysłuchać. Czyli dwie prostopadłe jak skonstruujemy, to już mamy kąt prosty. Proszę bardzo, to jest kąt prosty. Czyli po konstrukcji można sobie wytrzeć te części, jeśli się chce. Ja wycieram, ciach, dokładniej. Tak samo tutaj i już mamy kąt prosty, bo proste prostopadłe przecież się pod kątem prostym przecinają. Czyli kąt 90 stopni jest gotowy. A teraz kąt 45 stopni jak zrobić? No jeżeli kąt 90 podzielimy na połowy, czyli na 2, dostaniemy 45 stopni. Czyli właśnie tą naszą metodą skonstruujemy sobie dwusieczną. Ja ją narysuję od ręki, już nie będę powtarzał tej konstrukcji. Konstruujemy dwusieczną i wtedy mamy pewność, że każdy z tych kątów, zarówno ten, jak i ten, mają po połowie 90, czyli 45 stopni. Jak zrobić 22,5 stopnia? Ano skonstruować dwusieczną kąta 45, czyli nasz kąt 45 znów na połowy. Proszę bardzo, jest. I wtedy ten kąt powstały, jak również i ten, mają po 22,5 stopnia oba.
I tak dalej można sobie dzielić na pół, jeżeli jest taka potrzeba. Punktem wyjścia był kąt 90 stopni, a dalej konstruowaliśmy te kąty dzieląc na pół, czyli robiąc dwusieczne. Inny przykład. Taki zestaw kątów 60, 30, 15. Jak otrzymać kąt 60 stopni? Przypomnę, że uczyliśmy się też w poprzedniej klasie konstrukcji trójkąta równobocznego, czyli takiego, który ma wszystkie boki równe. On ma też wszystkie kąty równe. Dokładnie 60 stopni. Każdy z tych kątów ma 60 stopni. Więc jak skonstruujemy nie cały trójkąt, ale przynajmniej jego początek, to już będziemy mieli kąt 60 stopni. Przypomnę to, bo to może nie być wcale takie oczywiste. Najpierw rysujemy dolny bok. Proszę bardzo, rysuję. Teraz użyjemy cyrkla. Wbijamy sobie cyrkiel. Rozchylamy. Na dowolną znowu rozwartość. Gdybyśmy robili trójkąt, to ta rozwartość musiałaby być równa dokładnie tyle, ile mają boki. Ale ponieważ nas interesuje tylko kąt, to ta rozwartość w tym momencie jest tak naprawdę dowolna. Nie musimy się nią przejmować. Rysujemy łuk. Siach. Długi. Bo ten łuk, to będzie dokładnie, zobacz, on będzie przebiegał tak. Będzie zarówno wyznaczał ten wierzchołek, jak i ten. Dlatego długi ten łuk musiałem narysować. Teraz wezmę nasz szanowny cyrkiel, nie zmieniając rozwartości. Teraz wbijamy w ten punkt, w ten i rysujemy drugi łuk. Oczywiście ja to znowu zrobię odręcznie. Ciach. Ten punkt to jest dokładnie ten wierzchołek, trzeci wierzchołek naszego trójkąta. Więc jak teraz narysujemy ten odcinek, ten, który pokazuje, to kąt pomiędzy tym odcinkiem a tym odcinkiem na pewno będzie miał 60 stopni. No to narysujmy go sobie w takim razie. I gotowe. Ten kąt to jest 60 stopni. Czy już wiesz, co dalej? Powinien się domyśleć. Ten ma 60 stopni. 60 stopni. To już gotowe. No a teraz 30 jak zrobić? Już teraz dwusieczną, po prostu na pół. Teraz już tradycyjną dwusieczną to robimy. Tu już nie ma żadnej sztuczki nowej. To jest temat dzisiejszej lekcji. Zrobię dwusieczną, czyli podzielę na pół. I już mam kąt 30 stopni. Zrobię następną dwusieczną, czyli podzielę 30 stopni na pół. I już mam kąt ile? Ten kąt będzie miał ile? 15 stopni. Jak ten podzielę na pół, to będę miał 7,5 stopnia i tak dalej. Czyli widzisz, wychodząc od kąta prostego i umiejętność robienia dwusiecznej, można zrobić sporo różnych kątów, dzieląc na pół. Tak samo, wychodząc na początku od kąta równego 60 stopni, też można, konstruując dwusieczną, otrzymać wiele różnych kątów. Możesz się spotkać z zadaniem takim, że na przykład musisz zrobić kąt 120 stopni, 135 albo takie różne dziwne wartości kątów. Jak to robić? Trzeba się zastanowić, z czego ten kąt duży, docelowy można złożyć. Na przykład 120 to jest 60 plus 60. Czyli skonstruujemy jeden kąt 60 stopni, następnie możesz sobie wręcz obrócić kartkę, obrócisz ją, tak będziesz miał i teraz dalej dokonstruujemy resztę, czyli drugi 60 stopni, tą metodą, którą przed chwilą poznałeś, czyli tu będzie 60, tu 60, a razem ten duży będzie miał 120. Tak samo inne kąty, 135, zrobisz 120, dokonstruujesz jeszcze 15, i już będziesz miał 135. 75 to jest skonstruowanie 60 i doklejenie 15. 82,5 to 60 i 22,5 i tak dalej. Więc jak się spotkasz z jakimś takim zadaniem, że każą ci zrobić pewien kąt, na przykład 165 stopni, to tylko się zastanów, z czego złożyć ten kąt. Czasami to będzie